Niezwykłe i tajemnicze miejsca w Polsce. Wybierając się w podróż po Polsce, zazwyczaj poszukujemy atrakcyjnych miejsc, które ugruntowały już swoją markę, jak Mazury, wybrzeże Bałtyku, góry czy miasta pełne cennych zabytków. Podróżujemy, by oglądać rzeczy piękne i kolekcjonować niezapomniane przeżycia. Jednak w naszym kraju znajdziemy coś więcej poza pałacami, piaszczystymi plażami, górskimi pejzażami i romantycznymi miastami. Czasami wystarczy dobrze się rozejrzeć, spojrzeć z innej perspektywy, a dostrzeżemy miejsca, które pobudzą naszą wyobraźnię i zadziwią swoimi historiami. Znajdziemy miejsca pełne sekretów, zjawisk paranormalnych, przerażające i wywołujące gęsią skórkę. Znajdziemy miejsca, które od lat kryją niewyjaśnione tajemnice, rozbudzając naszą wyobraźnię. Miłośnicy mocnych wrażeń i poszukiwacze ciekawych doświadczeń nie powinni się wahać nawet przez chwilę, by ruszyć w podróż. Oto kilkanaście miejsc, których próżno szukać w najpopularniejszych przewodnikach, a które mogą Was zachwycić, zaskoczyć, a czasem nawet przerazić. Ważniejsze jest jednak to, że nie spotkacie tam tłumów i na pewno nie wrócicie zawiedzeni. Piramida Ariańska, Krynica koło Krasnego Stawu. Chcąc dotrzeć do piramidy w Krynicy, jadąc od Krasnego Stawu, mijamy ruiny zamku w Krupem, który w XVI wieku przeszedł na własność kasztelana chełmskiego Pawła Orzechowskiego. Nowy właściciel przebudował warownię w typie włoskim z regularnym pałacem na rzucie czworoboku, ufortyfikowaną bastionami i otoczoną wodami rzeki, stawu i fosy. Niestety piękna budowla wzniesiona z miejscowego wapienia nie oparła się, tak jak Zamość, szturmom kozaków w 1648 roku i Szwedów w 1655. Od tamtej pory pozostaje malowniczą ruiną nad stawami. Właściciel zamku był intelektualistą, przyjacielem hetmana i kanclerza Jana Zamojskiego. Posiadał olbrzymią fortunę z dziesiątkami wsi i kilkoma miastami, a przede wszystkim był zagorzałym Arianinem. Arianie, inaczej bracia polscy, wyodrębnili się z obozu reformacji szlacheckiej w latach 60. XVI wieku. Przedstawiciele tego kierunku głosili radykalne poglądy religijne. Zlikwidowali wiele obrzędów, nie uznawali m.in. dogmatu Trójcy Świętej i postulowali rozumowe podejście do spraw wiary. Poglądy Arian z biegiem lat ewoluowały, jednak porzucenie radykalnych haseł nie wpłynęło na poprawę wizerunku ruchu. Książki Arian palono, napadano na zbory i wyznawców. W 1658 roku, w czasie wojny ze Szwecją, Sejm zdecydował o wygnaniu braci polskich z kraju. Paweł Orzechowski, świadom, że jako Arianin nie będzie miał miejsca na cmentarzu katolickim, wzniósł niezwykły grobowiec, do dnia dzisiejszego otoczony aurą tajemniczości. Wzgórze, na którym stoi piramida ariańska, znajduje się na kompletnym odludziu, w totalnej głuszy. W pobliżu nie ma żadnych zabudowań. Wygląda na to, że miejsce to nie było wybrane przypadkowo na zbudowanie tak niezwykłego grobowca. A może, jak miejscowe podania głoszą, w miejscu tym zakopano wyrodnego syna, który wygnał swą matkę z Nażebry. Kiedy i on dokonał żywota, lud wykopał zmarłego chrześcijańskiego cmentarza i zagrzebał w lesie na grobisku,
ale że i tam złe nie dawało ludziom spokoju i do niejednego przyczyniło się śmierci, aby temu zapobiec, wystawiona została kaplica na grobisku. To najwyższa tego typu budowla na terenie współczesnej Polski. Jej podstawa została zbudowana w formie kwadratu o długości boku około 6 metrów i wysokości około 20 metrów. Wnętrze zamyka ozdobna krata. Na 3 ścianach znajdują się okrągłe otwory pełniące funkcję okien. Piramida posiada także drugie wejście, znajdujące się poniżej poziomu gruntu. Być może wiedzie ono do pomieszczeń piwniczych. A może to początek tunelu, który miał łączyć zamek z piramidą? Oskar Kolberg wspomniał o skarbach rzekomo ukrytych w grobisku, których z obawy licha, czyli złego, lud wcale nie szuka. Miejscowi mówią, że piramida skupia potężną energię, która wykorzystywana była do złych celów i została wzniesiona jako miejsce magicznych obrzędów. Legenda ta jest tak bardzo żywa, że okoliczna ludność stroni od tego miejsca. Nawet obecnie turystów przestrzega się przed żmijami, które występują tutaj i w pobliskim zamku w Krupem w ogromnych ilościach. Obiekt uszkodzony podczas II wojny światowej został zabezpieczony w latach 50. XX wieku. W latach 80. wraz z Górą Ariańską został uznany za pomnik przyrody nieożywionej. Niestety do dnia dzisiejszego nie znaleziono środków na renowację tej niezwykłej budowli. A może nadal nad piramidą czuwają złe moce? Anomalia grawitacji, Karpacz. Droga, jak to zwykle bywa w górach, w jedną stronę opada, w drugą się wznosi. Nic w tym nadzwyczajnego. Czy jednak zawsze tak jest? To pytanie zadają sobie niemal wszyscy turyści, którzy znaleźli się na ulicy Strażackiej w Karpaczu, tuż przy dzikim wodospadzie. Wokół nas piękna sceneria, pachnące lasy, szum wodospadu i strumienia, Łomnica. Wydawać by się mogło miejsce idealne, ale jednak coś tu nie gra. Samochody się zatrzymują, cofają, podjeżdżają, a pasażerowie głośno komentują. Coś jest na rzeczy, skoro samochody z wyłączonym silnikiem jadą pod górkę, a woda płynie w przeciwnym kierunku od spodziewanego. Czyżby 300 lat temu, kiedy Isaac Newton odpoczywał w sadzie i słynne jabłko spadło mu na głowę, nie przypuszczał, że od odkrytego wtedy przez niego prawa grawitacji będzie można znaleźć pewne wyjątki. Podobno jest kilka takich miejsc na świecie. W Kanadzie, Albanii, we Francji i w Korei Południowej, co tym bardziej czyni nasze polskie wyjątkowym. No może jeszcze jedno w Polsce, o czym nieco później. Według przeprowadzonych w tym miejscu badań, właśnie tutaj istnieje strefa anomalii, w której grawitacja jest mniejsza o 4%, jak dumnie oznajmia przydrożna tablica. Czy to jednak wystarczy, by jednotonowy samochód pchnąć pod górkę? A skoro wszystkim nam się tak wydaje, to znaczy, że tak musi być. Niestety prawda nie leży po stronie naszego mózgu, który genialnie nas oszukuje. To klasyczny przykład iluzji optycznej. Okazuje się, że magnetyczne górki, na których występują ponoć zaburzenia grawitacji, łączy kilka wspólnych cech. Przebiega przez nie droga, a złudzeniowo górka występuje tuż przed linią horyzontu lub na łuku drogi. Nasz mózg, nie widząc punktu odniesienia w linii horyzontu, unosi obraz ginący w nicości.
A kto nie wierzy, niech włączy GPS i sprawdzi, w którą stronę opada droga, a w którą się wznosi. Izaaku, miałeś rację. Żywy trup, Bolestraszyce. Wydawać by się mogło, że makabryczne historie z żywymi trupami w roli głównej zdarzają się jedynie w hollywoodzkich horrorach. Otóż nie. Wystarczy trafić w nieodpowiednie miejsce w nieodpowiednim czasie. W 1926 roku w miesięczniku Naokoło Świata ukazał się artykuł opisujący przerażające wydarzenie, jakie miało miejsce w 13. forcie San Rideau, twierdzy Przemyśl, leżącym na terenie miejscowości Bolestraszyce, na północny wschód od Przemyśla. Pisano wówczas: w krwawym blasku latarni na tle szarego betonu, pośrodku beczek, skrzyń i śmieci, stała mara okropna, upiorna, nagi kościotrup, obrośnięty masą splątanych, siwych włosów. Nie wiedząc, z kim mają do czynienia, ze zjawą, żywym człowiekiem czy jakimś potworem, nie mogli złapać tchu ani wykrztusić jednego słowa. Historia ta wiąże się z dramatem 2 rosyjskich oficerów wziętych do niewoli podczas oblężenia twierdzy. W ferworze przygotowań do poddania twierdzy zapomniano o jeńcach. Żołnierze po pewnym czasie wydostali się z pomieszczenia, w którym byli zamknięci. W podziemiach znaleźli spore zapasy żywności, świece, a co najważniejsze, studnie z wodą. Przez wiele dni próbowali wydostać się z pułapki. Jeden z nich szybko stracił nadzieję na uwolnienie i popełnił samobójstwo. Po 2 latach pobytu pod ziemią skończyły mu się świece. Kiedy w 1923 roku rozbierano fort dla pozyskania stali zbrojeniowej, znaleziono we wnętrzu fortu żywą zjawę, która wyprowadzona na powierzchnię wkrótce umarła. Człowiek ten spędził pod ziemią 8 lat. Z odnalezionego pamiętnika wynikało, że sprawność umysłu zachował przez prawie 3 lata niewoli. Dzisiaj po gruzach fortu przechadzają się turyści, ale pamięć wydarzeń sprzed 100 lat zmusza od czasu do czasu na spojrzenie za siebie. Tajemnicza inwestycja Walim. O najbardziej tajemniczej inwestycji Dolnego Śląska wiadomo jedynie tyle, że powstała pod koniec II wojny światowej na zlecenie samego Adolfa Hitlera. Cały czas natrafiają na niewyjaśnione zagadki i tajemnice, tylko część z nich udało się rozwikłać. Reszta pozostaje w kręgu hipotez i spekulacji. Taką
nie do końca zbadaną krainą jest Dolny Śląsk. Na jego mapie odnajdujemy góry sobie składające się z kilku oddzielonych od siebie części. Podczas II wojny światowej tu właśnie prowadzono na ogromną skalę górnicze i budowlane prace, których nigdy nie ukończono. W czerwcu 1943 roku w masywie Włodarza, górującym nad Walimiem, pojawiła się grupa skandynawskich inżynierów. Po nich przyjechali włoscy specjaliści od kruszenia skał. Budowa, w której częstym akcentem był odgłos wysadzanych skał, przebiegała zadziwiająco dyskretnie. Klauzula ściśle tajne była bezwzględnie egzekwowana. Do budowy podziemnego kompleksu w Górach Sowich zmuszano więźniów przywożonych na miejsce budowy głównie z niedalekiej Rogoźnicy, gdzie znajdował się obóz koncentracyjny Gross-Rosen. Tempo budowy było straszliwe, a warunki nieludzkie. Tak samo tutaj, panowie, po bokach pani. Ja już 2 razy przewaliłem. Aż mi spadł. Budowę Olbrzyma, bo taki kryptonim nadano tajnej inwestycji, przerwała dopiero radziecka ofensywa. Hitlerowcy zdążyli wydrążyć w litej skale 6 obiektów wyposażonych w korytarze i wysokie, nawet na 10 metrów hale, tory kolejowe, a nawet podziemne tamy. Dzisiaj zwiedzać można 3 z nich. Częściowo zawaloną rzeczkę, zalanego Włodarza, gdzie jesteśmy. 3 pozostałe kompleksy Niemcy zasypali tuż przed nadejściem radzieckich oddziałów. Szacuje się, że podziemne korytarze, te dostępne i te zasypane, zajmują w sumie 200 000 metrów kwadratowych. Historycy i badacze tajemnic do dziś nie mogą rozwikłać tajemnicy Olbrzyma. Czy podziemny labirynt miał pomieścić fabrykę tajnej broni? A może miał być laboratorium chemicznym i atomowym, albo magazynem zrabowanych w trakcie wojny kosztowności? A może kwaterą Hitlera? Chyba że wszystkim naraz? Trudno to dziś ustalić, ponieważ zniknęły wszelkie dokumenty związane z budową. Powolutku wracamy do tamy. Pytania może zadać. Panie Z ucha do ucha, zamek Czocha. Zamek Czocha to popularne miejsce wśród turystów. Kusi jednak nie tylko pięknym położeniem, wyjątkową architekturą, bogatą historią czy licznymi atrakcjami turystycznymi, ale przede wszystkim opowieściami szeptanymi od ucha do ucha. Wydawać by się mogło, że rody panujące na zamku przemijają, jak przemija życie. Nic bardziej mylnego. Niemal każde tajemnicze wydarzenie, nagła śmierć, miłosny zawód, zemsta czy sprzeczka o rodowy spadek została na zawsze w murach twierdzy.
a ich uczestnicy po dzień dzisiejszy skazani na wieczną wędrówkę przemierzają komnaty, krużganki i lochy. Niepodobające się właścicielom zamku kochanki mogły bardzo źle skończyć także w inny sposób. Na dziedzińcu znajduje się studnia niewiernych żon, do której zmuszane były wskoczyć panie, których mężowie podejrzewali o zdradę. Legenda głosi, że do tej pory, patrząc w lustro wody, można usłyszeć ich jęki. Mówi się też o dziecku, które miało zostać zamurowane żywcem w zamkowym kominku. Był to syn Ulrike, jednej z kobiet straconych w studni niewiernych żon. Gdy będący posłem mąż wrócił z daleka i dowiedział się o jej zdradzie, pozbawił życia nie tylko ją, ale też dziecko. Do dziś płacze ono podczas ciemnych i długich nocy, strasząc w ten sposób przebywających w twierdzy. Duchów na zamku jest całkiem sporo. Jedna z legend wspomina o całym kondukcie żałobnym, który runął z walącego się mostu. Do dzisiaj słychać potępieńcze jęki osób, które nie dotarły do cmentarza. Najsłynniejszym duchem twierdzy jest jednak biała dama. To Gertruda, która pokłócona z bratem ściągnęła na jego zamek husytów. Zamek został jednak odbity, a zdrajczyni stracona do tej pory błąka się po twierdzy, gdyż nie chcieli jej nawet w piekle. O dziwo, ilość paranormalnych zdarzeń z latami stale rośnie, a duchy w zadziwiający sposób przystosowują się do epoki, w której przyszło im mieszkać w XIII-wiecznym zamczysku. Włączające się telewizory, migające światła w lampach, skrzypiąca posadzka czy głuche telefony. Takie historie to codzienność. I paradoksalnie miejmy nadzieję, że po zamknięciu bram zamek nie ucichnie, a gości spragnionych mocnych wrażeń i mrocznych opowieści stale będzie przybywać. Jednak duch i zjawy to nie wszystko. Podobno w zamku ukryte są kosztowności Gutszowa, o jakich nie śniło się jemu współczesnym. Po wojnie zostały częściowo rozkradzione, ale i tak domniemywa się, że spora ich część pozostała w zamku. Ostatni właściciel twierdzy miał podobno powiedzieć do służącego, że nawet jeśli Niemcy lub Rosjanie wywiozą stamtąd cokolwiek będą chcieli, pozostanie i tak o wiele więcej. Tajne spotkanie. Stępina Cieszyna. Kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Rzeszowa, u podnóża góry Chełm, w dolinie rzeki Stępinki, leży Stępina. Jednak nie przyroda kusi tu turystów, a tajemnicze budowle, o których do dziś krążą niesamowite opowieści. Mówi się o fabryce tajnej broni, skarbach i zalanych wodą podziemiach. Rzeczywistość okazuje się zgoła ciekawsza. W czasie II wojny światowej wzniesiono tutaj jeden z 3 największych w Polsce zespołów betonowych schronów. Prace były związane z działaniami taktycznymi niemieckiej armii. Powstawał wówczas system wykorzystujący pociągi sztabowe jako centra dowodzenia, które funkcjonowały przez cały okres wojny. Osobiste pociągi posiadali Hitler, Göring, Himmler, Ribbentrop oraz członkowie najwyższego dowództwa Wehrmachtu.
Jednak pociągi, użyte po raz pierwszy w czasie agresji na Polskę, ujawniły mankamenty związane z niedoskonałą ochroną przed atakami lotniczymi. Aby wyeliminować zagrożenia, na tyłach frontu zaczęto budować systemy schronów ukrywające całe składy pociągu. Ta pozostałość po niemieckiej okupacji ma 393 metry długości i ściany o grubości przekraczającej 2 metry. Charakteryzuje się lekko łukowatym kształtem, co utrudniało bezpośrednie trafienie bombą lotniczą. W skład kompleksu wchodziły również schrony bojowe, stanowiska obrony przeciwlotniczej, lądowisko, koszary, łaźnie i komendatura. Powróćmy jednak do tajemniczego tytułu. W 1941 roku doszło tutaj do spotkania Hitlera z dyktatorem faszystowskich Włoch Benito Mussolinim, na które obaj przywódcy przybyli własnymi pociągami z kwatery głównej w Gierłoży. Pociąg Hitlera, Ameryka, zatrzymał się w Strzyżowie. Stąd wódz wraz ze swoją świtą udał się do kompleksu w Cieszynie-Stępinie, gdzie przyjechał pociąg z Mussolinim. Po spotkaniu następnego dnia obaj odlecieli z lotniska w Krośnie na inspekcję jednostek włoskich walczących na froncie wschodnim. Jeszcze tego samego dnia powrócili do Anlage Süd, po czym każdy odjechał swoim pociągiem. Krzywy Las, Nowe Czarnowo. Niech sobie kaszlak oddycha. Świeży powietrze, kaszlak. O, Krzywy Las w lewo. No, po takich wertepach. Co to za wertepy? Ale tu? Tak. Psikus przyrody czy działalność człowieka? To często zadawane pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. No tego to nie wiem, to samochód. Czemu one tak urosły? Krzywy Las koło Gryfina to popularna na całym świecie atrakcja turystyczna. W 2019 roku pomnik przyrody został wymieniony przez Daily Mail jako jeden z 9 magicznych lasów, które warto odwiedzić. Zachwycali się nim też amerykańscy dziennikarze gazety The New York Times. My również przyjechaliśmy tutaj, by zobaczyć ten fenomen. Niesamowite, mówią ci, którzy widzą go po raz pierwszy. Do nich i my się zaliczamy. Na obszarze mniej więcej pół hektara rośnie blisko 100 sosen, które są fantazyjnie, ale i dość tajemniczo wygięte. Ich pnie tuż nad ziemią są załamane pod kątem prostym, a potem tworzą łuk.
Dopiero dobrych kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią rosną już tak, jak przystało na sosny, czyli prosto w górę. Każde z tych drzew przypomina wielki znak zapytania postawiony na głowie. Ba, cały nawet fragment lasu to wielki znak zapytania. Bo nikt nie wie, dlaczego te sosny rosną tak dziwacznie. Wiadomo, że las liczy sobie jakieś 80 lat. Sosny zasadzono w latach 30. zeszłego wieku, gdy ten obszar należał do Niemiec. Wiele jest hipotez, mniej lub bardziej prawdopodobnych. Najbardziej prawdopodobną teorią jest, że drzewa zostały ukształtowane w wyniku celowej działalności ludzi, którzy uprawiali je specjalnie na tak zwane krzywulce do celów stolarskich lub szkutniczych, takich jak budowa mebli, łodzi lub sań. Jednak nie odezwał się dotąd nikt, kto by pochodził z tamtych stron i pamiętał czasy, gdy drzewa były sadzone. Pewnie próżno na to czekać. Wszelkie ślady na zawsze mogła zatrzeć zawierucha II wojny światowej. Jesteśmy więc skazani na spekulacje. Zamek Krzysztopór, Ujazd. Na skraju wsi Ujazd w województwie świętokrzyskim stoją tajemnicze ruiny zamku, w którym nie widać żywego ducha. Ale duchy z pewnością tam są, o czym świadczą niezliczone legendy i ciekawostki. Niegdysiejsza rezydencja Krzysztofa Ossolińskiego była największym zespołem pałacowym w Europie do czasu wybudowania słynnego francuskiego Wersalu. To porównanie powinno dać wyobrażenie o wielkości i kosztach poniesionych, by wznieść ten obiekt. Zamek dla jednych jest dowodem potęgi Polski i statusu magnaterii, dla innych będzie przykładem próżności i megalomanii fundatora. Krzysztof Ossoliński był przeciwnikiem reformacji i zagorzałym katolikiem, ale to nie przeszkadzało mu interesować się astrologią, numerologią i kabałą. Najbardziej namacalnym tego dowodem jest wybudowanie pałacu z 365 oknami, z 52 komnatami, 12 salami i 4 basztami, co odpowiednio przekłada się na liczbę dni, tygodni, miesięcy i pór roku. Kabalistyczno-numerologiczne wpływy widać jak na dłoni. Rozmach Ossolińskiego był wielki, podobno sala jadalna miała szklany strop. Nad nim zaś pływały ryby. Egzotyczne okazy ryb połyskiwały nad głowami biesiadujących. Na budowę zamku na planie gwiazdy użyto 200 000 cegieł, 30 000 dachówek i 11 000 ton miejscowego piaskowca. Co ciekawe, zaprawę murarską rozrabiano skórzymi jajami dla uzyskania wodoodporności. Podobno użyto ich aż 1 000 000. Jest tu więcej architektonicznych ciekawostek. Znajduje się tu pomieszczenie, w którym akustyka jest wprost doskonała. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby była to niegdyś sala balowa lub koncertowa. Tymczasem jest to pałacowa stajnia. Ponoć tutaj również konie jadły z marmurowych żłobów. Podobno Krzysztof Ossoliński, mimo ogromu swego dzieła, chciał je uczynić jeszcze wspanialszym. Postanowił pokryć dach kaplicy złotem.
Zatrudnił więc alchemika, który w podziemiach w nieczynnym kamieniołomie pracował nad złotym kruszcem. Rzeczywiście, dach kaplicy pokrył się złotymi płytkami, ale mało prawdopodobne, by złoto pochodziło z pracowni alchemika. Oczywiście na liście ciekawostek nie mogło zabraknąć tajemniczego tunelu wychodzącego z zamku. Dokąd jednak miałby prowadzić? Czy do ukrytego skarbu? Ale uwaga! Za każdym poszukiwaczem skarbów, który zapragnął się wzbogacić, z hukiem zamykały się drzwi lochu. Wtedy gasło światło i roztaczał się zapach siarki. W ten sposób zamek Krzysztopór więził łupieżców. Zamek bez duchów nie może być. Ponoć wieczorową porą po murach przechadza się duch czarnego husarza. To dusza syna Krzysztofa Ossolińskiego, Baldwina. Zginął on niedługo po otrzymaniu majątku, trafiony strzałą w bitwie pod Zborowem. Złym duchem zamku Krzysztopór jest jednak biała dama bez głowy, dusza dalekiej krewnej Ossolińskich. Dama miała ulubionego pieska, który podobno rozpoznawał złych ludzi. Był on jednak zbyt nadgorliwy w oszczekiwaniu nieznajomych. A do lochu wtrącono za jego sprawą wiele niewinnych, znamienitych osobistości. Gdy na zamek zawitał młody szlachcic i został oszczekany, kazał ściąć damie głowę i jej pomocników. Zabił też psa. Ossoliński zmarł w rok po skończeniu budowy zamku. Pierwszy właściciel miał wtedy zaledwie 58 lat. Umarł więc młodo, za młodo i jego duch nie nacieszył się posiadłością, dlatego po śmierci błąka się w zamkowych wieżach. O dziwo, w przeciwieństwie do wielu innych polskich zamków, Krzysztopór nie został przez Szwedów spalony ani wysadzony, a jedynie splądrowany. Może najeźdźcy mieli lepszy dzień? Dzisiejsze ruiny zamku wabią turystów wspaniałą bryłą murów i legendami o świetności zamku, których zawsze lubimy słuchać. Święta Góra Grabarka. Święte góry znajdziemy na całym świecie, w Polsce również. I nie mówimy tylko o słynnej Jasnej Górze, Górze Świętej Anny czy Łysej Górze, ale o Górze Grabarce, do której od stuleci podążają prawosławni pielgrzymi. Jej najstarsze dzieje nie są znane. Góra zasłynęła w 1710 roku, kiedy epidemia cholery zaszalała na terenach Podlasia, dziesiątkując okoliczną ludność. Pewnemu mieszkańcowi przyśniło się wówczas, że ratunek ludzie znajdą na pobliskim wzgórzu. Udali się więc na wskazane miejsce. Nieśli ze sobą krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę ze źródełka. Zostali uratowani. Według kroniki siemiatyckiej parafii ratunek od choroby znalazło wówczas około 10 000 ludzi. W podzięce Bogu za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Cerkiew przebudowywana, remontowana, upiększona dotrwała do 1990 roku, kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. Nowa cerkiew została wyświęcona w 1998 roku. Jest już murowana. W
1947 roku na Świętej Górze powstał prawosławny żeński klasztor Świętej Marty i Marii. Od tej pory historia góry jest nieodłączna od dziejów klasztoru. Siostry modlą się i opiekują się tym świętym miejscem. Od tamtego cudu ludzie przychodzą tu z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzyże, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości. Przychodzą, aby tu znaleźć ukojenie, radość, pociechę i wzmocnienie. Najbardziej liczne pielgrzymki przybywają na Świętą Górę na święto Przemienienia Pańskiego. Ale wierni pielgrzymi i turyści docierają tu przez cały rok, a krzyży przybywa i przybywa. To tylko kilka z miejsc, do których nie dojeżdżają autokary i rzadko lub wcale nie wspominają o nich przewodniki turystyczne. A szkoda, bo tajemniczych obiektów, zjawisk i legend, które wspaniale uzupełniają mapę turystyczną Polski, jest całkiem sporo. Warto je odkryć, zobaczyć i zgłębić ich tajemnice, a podróż po Polsce nabierze nowego, fascynującego wymiaru i da nam dużo satysfakcji.